Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W tej lekcji nauczycie się, jaka jest różnica między a i i. Dlatego i dlaczego. Czy i albo. Że i co. To naprawdę sprawia problemy i często słyszę błędy związane z tymi słowami. A w moim newsletterze jest nowa lekcja na temat innych spójników, to znaczy tych małych słów, jak na przykład a albo czy, ale w newsletterze jest lekcja na temat bo, dlatego że, więc, ale, jeśli i że. W tej lekcji są też ćwiczenia do tej lekcji na YouTubie i do lekcji z newslettera. Sprawdźcie na mojej stronie polishwithdorota.pl. A jeśli chcecie naprawdę nauczyć się mówić po polsku, to zapraszam Was serdecznie do mojej szkoły, gdzie na kursach online poznacie wszystkie sekrety języka polskiego. Kliknijcie link w opisie filmu. Zaczynamy lekcję. Zaczynamy od dwóch krótkich słów, które tak naprawdę mają jedną literę. To jest a, i. Po angielsku tłumaczymy te dwa słowa jako and, ale po polsku używamy ich w różnych sytuacjach. Posłuchajcie przykładów z i. Ania i Łukasz mieszkają na wsi. Moja siostra i mój brat są młodsi niż ja. Ja mam psa i ty też masz psa. No dobrze, no to kiedy używamy a? Posłuchajcie przykładów. Ania mieszka na wsi, a Łukasz mieszka w mieście. Twój brat jest starszy, a twoja siostra jest młodsza niż ty. Ja mam psa, a ty masz kota. Kiedy mamy dwie różne informacje, wtedy używamy a. Ja mam psa, a ty masz kota. Ania mieszka w mieście, a Łukasz mieszka na wsi. To słowo jest trochę podobne do ale. Ja mam psa, ale ty masz kota. To też jest poprawne w języku polskim. Następna para, która sprawia problemy, to czy albo. Te dwa słowa znaczą or po angielsku, ale po polsku używamy czy w pytaniach, a albo w zdaniach. Posłuchajcie przykładów. Rano piję kawę albo herbatę. Wolisz kawę czy herbatę? Marta jest w ciąży i powiedziała, że jej syn będzie miał na imię albo Franek, albo Ignacy. Jak będzie miał na imię twój syn? Franek czy Ignacy? Możemy iść albo na mecz, albo do kina. Co wolisz? Iść na mecz czy do kina? To jest bardzo łatwe. Czy pytanie, albo normalne zdanie. Para numer 3. Dlaczego i dlatego. Dlaczego używamy po pierwsze w pytaniach. Dlaczego uczysz się polskiego?
Dlaczego nie było Cię wczoraj w pracy? Dlaczego masz zły humor? Tutaj to znaczy po prostu why po angielsku, ale dlaczego używamy też w tak zwanych pytaniach pośrednich. To nie są tak naprawdę pytania. Posłuchajcie przykładów. Nie rozumiem, dlaczego uczysz się polskiego. Wiem, dlaczego nie było Cię wczoraj w pracy. Powiedz mi, dlaczego masz zły humor. W tych dwóch sytuacjach używamy dlaczego. A dlatego używamy w odpowiedziach na pytanie dlaczego. Na przykład, dlaczego uczysz się polskiego? Chcę rozmawiać z rodziną mojej żony i dlatego uczę się polskiego. Dlaczego nie było Cię wczoraj w pracy? Wczoraj był pogrzeb mojej babci i dlatego nie było mnie wczoraj w pracy. Dlaczego masz zły humor? Nie zdałam egzaminu i dlatego mam zły humor. Dlatego to znaczy that's why. To nie jest pytanie, to jest odpowiedź na pytanie dlaczego. I bardzo częstym błędem jest używanie w tych sytuacjach dlaczego, a nie dlatego. Pamiętajcie, chcę rozmawiać z rodziną mojej żony i dlatego uczę się polskiego. Nie dlaczego. Dlatego uczę się polskiego. Jeśli to sobie przetłumaczycie na angielski, to dlatego to jest that's why, a dlaczego to jest why. I ostatnia para. Że i co. Problem z tymi dwoma słowami zwykle mają osoby mówiące w językach słowiańskich, mówiące po rosyjsku albo po ukraińsku. Co powinno być w tych zdaniach? Co czy że? Że. Myślę, że to jest prawda. Słyszałam, że jutro będzie padać. Ale możemy używać myślę co albo słyszałam co. Kiedy? Przykłady. Myślę, co zrobić jutro na obiad. Albo słyszałam, co mówiłeś o Danielu. Wtedy ta druga część zdania funkcjonuje jako pytanie. Na przykład, co zrobić na obiad? Myślę, co zrobić na obiad. Albo, co mówiłeś o Danielu? Słyszałam, co mówiłeś o Danielu. Tak naprawdę zdania myślę, co to jest prawda, albo słyszałam, co jutro będzie padać, też mogą mieć sens, ale mają trochę inny sens. Jaki? Myślę, co to jest prawda. Wtedy mam pytanie, co to jest prawda? Co to jest prawda? Takie filozoficzne pytanie. Albo słyszałam, co jutro będzie padać. To znaczy, co jutro będzie padać? Deszcz czy śnieg? W takim znaczeniu te pytania mają sens. Ale jeśli chcecie powiedzieć, myślę, że to jest prawda, myślę, że to, co on mówi, to jest prawda, a nie kłamstwo, w tym zdaniu musi być że. Słyszałam, że jutro będzie padać, to znaczy, że ja słyszałam na przykład w radiu, że jutro będzie brzydka pogoda
i będą opady deszczu albo śniegu. Wynika to z tego, że po rosyjsku to jest to samo słowo что, a po polsku mamy dwa słowa i dwa znaczenia, że i co. Teraz wiecie, kiedy używamy a, i. Dlaczego i dlatego. Czy i albo że i co. A w lekcji w moim newsletterze znajdziecie filmik o następnych spójnikach, o tych małych słowach, o bo, dlatego, że, więc, ale, jeśli i że. Zapraszam serdecznie, bo są tam też ćwiczenia, gdzie możecie sprawdzić, czy wszystko rozumiecie z tej lekcji i z tej drugiej lekcji w newsletterze. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!